Hello there, z tej strony LEGO Hero Polska. W dzisiejszym odcinku przychodzę do Was z takim nietypowym filmem z nowej serii. Będzie polegała ona na tym, że mniej więcej co miesiąc będę wrzucał film, w którym pokażę Wam wszystkie moje zdobycze, jeżeli chodzi o minifigurki LEGO Star Wars. Zapraszam Was do oglądania. Dobra, zaczynamy z grubej rury, a konkretnie od całkiem drogiej minifigurki Łowcy Nagród Zukusa. Jeśli ktoś nie kojarzy tej postaci, to był on na chwilę w Imperium Kontratakuje, ale głównie pojawiał się w komiksach. Był oczywiście łowcą nagród i partnerem Forloma. Powiedziałem z grubej rury, ponieważ jest to całkiem droga minifigurka. Jej średnia na Bricklinku, jeśli chodzi o cenę, to 190 zł za nową oraz 180 za używaną. Pojawił się tylko w jednym zestawie, a konkretnie w Slave One 75243. Jeśli chodzi o wykonanie figurki, jest ona naprawdę dobrze zrobiona. Mamy tutaj szczegółowe i fajne nadruki, ale przede wszystkim największą robotę tutaj odwala ten element główki. Jest on robiony specjalnie pod tą minifigurkę i bardzo dobrze się prezentuje. Następną figurką trochę schodzimy na ziemię. Konkretnie mamy klona w fazie drugiej w najnowszej wersji. Pochodzi on z zestawu 75372, czyli najnowszego Battle Packa z klonami i droidami. W sumie nie ma co za dużo o tej minifigurce gadać. Jeśli ktoś chce usłyszeć moją szczegółową opinię na jej temat, to link w prawym górnym rogu przy recenzji. Ta minifigurka jest już o wiele tańsza, ponieważ średnia za nową wynosi 20 zł. Do kolekcji wpadły mi 3 takie minifigurki, ale niedługo będzie o wiele więcej. A ile, to się przekonacie na najbliższym live'ie. Następnie minifigurka z tego samego Battle Packa, konkretnie klon Shock Trooper. Jego cena, albo raczej średnia ceny na Bricklinku wynosi 50 zł, co jest po prostu absurdalne, no bo pojawił się w Battle Packu, a zazwyczaj figurki z Battle Packa tanieją po jakimś czasie i tak na pewno będzie w tym wypadku. To oglądał jeden z moich ostatnich filmów z książeczką Yoda z Galaxy Atlas, na pewno kojarzy tą minifigurkę. Jest to Mistrz Yoda w wersji turystycznej z mapą galaktyki. Tak jak sama nazwa mówi, minifigurka ta pojawiła się w książeczce Yoda z Galaxy Atlas, a średnia ceny tej minifigurki to 50 zł. Kto chciałby się dowiedzieć o tej minifigurce trochę więcej, ma link w prawym górnym rogu. Dalej minifigurki, które również znacie, konkretnie Baylan Skoll i Shin Hati. Pochodzą z zestawu 75364. No i dlaczego o nich wspominam? A dlatego, że jeśli ktoś zwrócił uwagę, dałem im pomarańczowe miecze świetlne. Uważam, że trochę bardziej pasują do tych, które zobaczyliśmy w trailerze oraz w serialu Ahsoka. Miecze te są dosyć tanie, ale żeby nie płacić na wysyłkę, dokupiłem je przy okazji zamówienia na Bricklinku. Ciągle nie złożyłem mojej kantyny, ale nie dlatego, że mi się nie chce, tylko nie mam na niej miejsca na moich półkach. Ale zdecydowałem się, żeby kupić kilka unikatowych minifigurek z tego zestawu. Pierwsza z nich to tak zwany często przeze mnie Diabeł Akalabria Cardues Sai Malok. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem jego imię. Oczywiście pochodzi z zestawu 75290 Mos Eisley Cantina. Średnia ceny tej minifigurki na Bricklinku to 88 zł. Jak widzicie, posiadam dwie takie minifigurki, ponieważ miałem całkiem dobrą okazję cenową na ich zdobycie. Fajnie też wyglądają dwie ustawione obok siebie w gablotce, ponieważ wtedy widzimy obydwie jego miny. Następna minifigurka to Momau Nadon, oczywiście też z kantyny Mos Eisley. Jak widzicie, te figurki również mam dwie, ale dlatego, że bardzo mi się podobają, a szczególnie ten ich mold głowy. Średnia cena tej minifigurki wynosi 82 zł. Następne dwie minifigurki pochodzą z tej samej gablotki oraz z tego samego zestawu. Konkretnie jest to ikoniczne duo z kantyny. Dr. Cornelius Evazan oraz Ponda Baba. Dr. Cornelius Evazan jest całkiem fajną minifigurką, po prostu zwykłego człowieka bez oka i jego średnia cena wynosi 39 zł. Jeśli chodzi o Ponda Babę, uważam, że jest o wiele fajniejszą minifigurką, ponieważ ma specjalny mold głowy Aqualishanina, którym właśnie jest.
jest i bardzo fajnie się prezentuje ta jego główka, poza tym mam też fajną pomarańczową kurtkę. Ta minifigurka już jest droższa, ponieważ jej średnia cena wynosi 87 zł. Następnie minifigurka Imperial Soldier, ale nie chodzi o Imperium Galaktyczne, a o to trochę bardziej klasyczne, ale dzisiaj rymuję, wow. Tak czy siak, tą minifigurkę dostałem od znajomego, który robił zamówienie ze strony LEGO, no i dał mi właśnie tą minifigurkę, więc jeszcze raz dzięki, serdecznie pozdrawiam. Tak czy siak, minifigurka ta pochodzi ze zestawu 10320 Eldorado Fortress. Minifigurka jest naprawdę bardzo fajnie wykonana, na szczególną uwagę zasługuje tutaj ten element czapki. Bardzo fajne jest to, jeśli ktoś buduje armię Imperium, ale nie galaktycznego. Następna minifigurka to Anakin z pierwszych sezonów Wojen Klonów. Nie jest to oryginalna figurka LEGO, ponieważ jest wykonana przez Grandpa Clone Customs. Koszt takiej minifigurki, albo raczej jej torsu, to $20. No i niektórzy pewnie zaraz napiszą, ej, ale ty tą figurkę już dawno masz. No i w sumie tak by było, ale w końcu znalazłem do niego jakąś fajną główkę, ponieważ na Bricklinku zamówiłem główkę od Anakina z drugiego epizodu, który pojawił się w dwóch zestawach 75087 oraz 75021, no i taka główka średnio na Bricklinku kosztuje 15 zł. Uważam, że bardzo fajnie pasuje do Anakina z pierwszych sezonów Wojen Klonów. Jedyne czego tutaj brakuje to w sumie jego blizny, którą miał w Wojnach Klonów, ale w Ataku Klonów jeszcze nie. No i na koniec zdecydowanie najlepsza figurka tego odcinka, konkretnie Admiral Wulf Yularen. Średnia cena tej minifigurki na Bricklinku wynosi 173 zł. Pojawił się on w tamtym roku, czyli 2023, w jednym zestawie, konkretnie w bardzo dużym, bardzo drogim Venatorze UCS 75367. Cieszę się, że w końcu LEGO po tylu latach zrobiło nam Clone Warsową wersję tej postaci i bardzo chciałem mieć go w swojej kolekcji. Jeśli chodzi o odwzorowanie, to wszystko jest zrobione tak jak powinno. Charakterystyczna twarz z wąsem, dobrze dobrane włosy oraz przede wszystkim mundur z insygniami admirała. Nie ukrywam, że fajnie byłoby kupić jeszcze kilka takich minifigurek, po prostu pozmieniać im twarze, aby porobić admirałów floty Republiki. Mam nadzieję też, że w przyszłości dostaniemy innych oficerów marynarki Republiki. Podsumowując, to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Będę starał się robić tego typu filmy cyklicznie, aby pokazać Wam moje zdobycze. Napiszcie, co Wy uważacie o takim formacie filmów oraz co uważacie o minifigurkach, które doszły do mojej kolekcji w ostatnim czasie. Ja się już z Wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.